and good morning. This is Marta from Drop of Sunshine and today I will be creating for Craft O'Clock. Dzień dobry lub też dobry wieczór. Z tej strony Marta i dzisiaj będę tworzyć dla Craft O'Clock. Collection which I have chosen for today's project is called Vintage Bisou. Kolekcja, którą wybrałam do mojej dzisiejszej pracy, nosi wdzięczną nazwę Pocałunek sprzed lat. And from this collection, I've chosen these beautiful pattern papers in 12 by 12 size and 8 by 8 inches pads. And then I'm having all sorts of embellishments to dress up my cards, which are these gorgeous sentiments, elements to die cut and project life cards. I z tej właśnie kolekcji wybrałam sobie kilka papierów oraz wszystkie dodatki do wycięcia, które posłużą mi do przyozdobienia mojej karty. And I'm also gonna be needing 2 pieces of the A4 size black cardstock which I will use to create my chocolate box base. Będę potrzebować także 2 kartek w rozmiarze A4, z których stworzę bazę do mojego czekoladownika. I am also having some leaves to die cut which are extras to cut leaves number 7. Przygotowałam sobie także kilka listków i są to dodatki do wycięcia liście numer 7. The last element I'm gonna use on my card will be this cream color ribbon which I have colored with the help of the inks, and I'm gonna add some cute little button to the center of the bow. Ostatnim elementem będzie wstążka, którą sama pokolorowałam, oraz guzik, który wkleję w jej środek. Let's start from the box base. I'm taking the A4 size card and I am putting it on my scoring board right in the middle. It's not lying against the edge, but it's between 0 and 12 inch measurements, so I will have it exactly in the middle and I will score it on the 2nd and 10th inch. Zacznijmy od pudełka na czekoladki. Wzięłam kartkę A4 i położyłam ją na tablicy do bigowania dokładnie na środku pomiędzy 0 a 12 calem. Będę tworzyć 2 linie na 2 i 10 calu. Next step will be to check how thick is my box so I could create a second scoring line. Następnym krokiem będzie sprawdzenie, jak wysokie jest moje pudełko, aby mogła sobie dodać po jeszcze jednej linii z każdej strony. Now it's time for the second card. This time I am leaning it against the left edge and then I am making 2 scoring lines on 8th inch and 9 and 1/8. Teraz pora na drugą część pudełka. Tym razem moja kartka dotyka już lewej strony tablicy do bigowania i tworzę 2 linie na 8 calu oraz na 9 i 1/8 cala. Now once my box base is ready to be glued, I could start working on a drawer. Kiedy moja podstawa na czekoladownik jest już prawie gotowa do sklejenia, mogę zacząć pracować nad szufladką. I want my drawer to be a tiny bit smaller than the card base, so I cut a little bit off from each side and now my paper is size of 11 and 7/8 of the inch. Chciałabym, aby moja szufladka była odrobinkę mniejsza niż podstawa kartki, więc przycięłam sobie papierek do wielkości 30 na 30 cm, co jest odrobinkę mniejsze niż 12 cali. Now I will be rotating my paper and each time I will create 2 lines. First one on the 7/8 of the inch and then on 2 inch. Teraz, każdorazowo obracając kartkę, będę tworzyła 2 linie. Pierwszą na wysokości 7/8 cala i drugą na 2 calach. Now, I am forcing all my scoring lines to make them even more visible. Teraz przygniatam sobie wszystkie moje linie, żebym je jeszcze lepiej widziała. On each corner, I will be cutting off 3 little squares. Z każdego rogu będę wycinać 3 małe kwadraciki. The fourth one I will leave as the flap of my box. Ostatni 4 kwadracik zostawię sobie jako taką klapeczkę do sklejenia mojego pudełka.
Now I will be assembling my box with a double-sided tape and a drop of the PVA glue. Będę wyklejać moje pudełko przy użyciu dwustronnej taśmy i odrobinki kleju do papieru. Since my drawer is ready, time to assemble my chocolate box base. I need to mention that both of those black card pieces I have trimmed half an inch on the longer side. That way I have them exactly 8 inch, so they will fit my chocolate drawer nicely. Skoro moja szufladka jest gotowa, czas zabrać się za pudełko. Zanim je skleję, muszę Wam dodać, że przycięłam obie kartki o pół cala z tego dłuższego boku. Wówczas po wyklejeniu pudełko będzie miało 8 na 8 cali. My chocolate box is ready, so I am just checking how it fits my chocolate drawer. Moje pudełko jest już gotowe i sprawdzam tylko, jak mieści się w nim szufladka.
To decorate the top of my box, I'm gonna need 2 pieces of pattern paper. First one is already 8 by 8 sizes. The second one, I'm gonna trim a little bit. First, I'm chopping off the 4 inches wide strip of the 12 by 12 pattern paper. Then, I am cutting it into 9 by 8 inches size piece and then 3 single strips. Each one of them is a 1 inch wide. Aby udekorować moje pudełko, będę potrzebowała 2 ciemnych papierków. Jeden jest od razu w rozmiarze 8 na 8 cali, drugi wytnę z większego kawałka. Najpierw z papieru wielkości 12 na 12 cali odcinam 4-calowy kawałek. Pozostały długi pasek dzielę na 4. Jedna część, która ma 9 na 8 cali i pozostałe 3 paski po cal na każdy. From those 2 pattern papers I just create, I'm planning to create an easel card on the top of my box. The rest of the strips I will glue around the box to make it look nicely from each side. Te 2 kawałki papieru, które sobie przygotowałam, posłużą mi do stworzenia sztalugowej kartki na górę mojego pudełka. Pozostałe 3 paski obkleję dookoła, tak aby pudełko wyglądało ładnie z każdej strony. To create my easel card, I am taking this 9-inch long piece of paper and I am scoring it at the 1st and the 5th inch. Żeby stworzyć moją sztalugową kartkę, biorę ten kawałek, który ma właśnie 9 cali i robię na nim 2 linie. Pierwszą biguję na 1. calu i drugą na 5. I have trimmed both of those pink pattern papers to be slightly smaller than 8 by 8 inch. Oba te różowe papierki przycięłam sobie, żeby były nieco mniejsze niż 8 na 8 cali. This way I have this lovely dark border all around my pattern paper. W ten sposób powstała mi ładna ciemna ramka dookoła tych pięknych papierków. Before I will attach my matten layer, I am using a drop of glue to each 4 corners. That way, I have the chance to wiggle my card and make sure it's glued perfectly straight. Zanim przykleję pierwszy papierek do podkładki, dodaję troszkę kleju na rogach, bo w ten sposób mogę delikatnie ruszać kartką i upewnić się, że jest przyklejona w 100% równo. After attaching this pink color pattern paper, I am reinforcing my scoring line once again. Po dodaniu tego różowego papierka na górę, jeszcze raz powtarzam sobie bigowanie, tak abym mogła zgiąć tą kartkę w pół. Now you can see exactly why I needed this top layer to be 9 by 8 inches and why I left this 1-inch strip. Teraz możecie zobaczyć, do czego mi dokładnie był potrzebny ten dodatkowy pasek wielkości 1 cala.
Before I will attach the second papers together, I've decided to cut out a little square from the inside, so that way I will have some paper for matting my other bits. Zanim wykleję pozostałe dwa papiery razem, postanowiłam wyciąć niewielki kwadrat. W ten sposób uzyskam dodatkowy papier na to, abym mogła sobie zrobić brązowe ramki dookoła pozostałych kart. This step is absolutely not necessary, it's just something I like to do to stretch my papers. Besides, no one will ever see that there is a missing bit underneath. Besides, I think the cards will compose nicely if they all have this lovely tiny frame all around them. Ten krok, który teraz robię, możecie wykonać przy użyciu wykrojnika lub też nożyczkami. Nie jest to niezbędne, ale zawsze kartki wyglądają ładnie i komponują się, kiedy wszystkie mają taką właśnie cieniutką rameczkę dookoła. Poza tym jest to doskonała metoda na rozciągnięcie Waszych zapasów, a dodatkowo po wyklejeniu nikt nie zauważy brakującego środka. I am attaching double-sided foam tape to this die-cut piece so I could use it as a stopper for my easel card. Przyklejam sobie taki gotowy elemencik na dwustronną taśmę piankową po to, abym mogła właśnie postawić moją kartkę sztalugową i żeby ona ładnie sobie stała. Now I am attaching my journaling cards to those dark frames which I created earlier. Teraz przyklejam sobie właśnie moje karty do journalingu z tymi podkładkami, które przygotowałam wcześniej, wycinając ten dodatkowy kawałek ze środka ciemnego papieru. Now it's a matter of dressing up my card. I am adding all those die-cut elements and see what looks nice.
and where to glue it. I am attaching all the elements with the hot glue gun, and some of them which I would like to add dimension to, I am raising on a double-sided foam tape. Teraz to już tylko kwestia przystrojenia karty. Korzystam właśnie z dodatków pasujących do kolekcji i sprawdzam sobie, gdzie ładnie leży i przyklejam. Do przyklejenia korzystam z kleju na gorąco, a także te elementy, którym chciałabym dodać troszkę objętości, podbijam dwustronną taśmą piankową. I must tell you, this is one of my favorite collections. I fell in love with it from the first sight. Muszę Wam się przyznać, że jest to jedna z moich ulubionych kolekcji, w której zakochałam się od pierwszego wejrzenia. I also want to tell you that this was actually first time in my life when I had entire collection including all those matching elements, journaling cards and everything what was created for the collection. I had it and I was able to create from it. This was a huge help and it was incredible to work with such an amazing designs, and when everything is matching the box, it was just making itself. I chciałam Wam też powiedzieć, że pierwszy raz w życiu miałam taką okazję pracować z całą kolekcją i wszystkimi dodatkami, które się do niej ukazały. Powiem Wam, że to niesamowite, jak lekko i przyjemnie pracuje się, kiedy wszystko do siebie pasuje. Moje pudełko praktycznie tworzyło się samo. I also decided it will be nice to have a handle for my drawer. In order to create one, I am securing this banner with the help of two brads. Postanowiłam również dodać rączkę do mojej szufladki. W tym celu wykorzystuję mały banerek, który zabezpieczam przy pomocy dwóch ćwieków.
I am using my ruler to make sure that the handle is right in the middle. Wykorzystuję linijkę, żeby sprawdzić, czy aby rączka na pewno jest w środku. All it's left to decorate those 3 sides with the strips we cut before and then add few die-cut pieces to the inside part of the card. Co mi jeszcze pozostało do zrobienia, to wyklejenie 3 stron tymi paseczkami, które wycięłam sobie wcześniej, oraz przyklejenie kilku dodatków do środka, tak aby wypełnić przestrzeń. I also decided to add a little piece of the white card just so I have a space to write the wishes. This one I cut from Spellbinder die. Postanowiłam jeszcze dodać mały kawałek białej karteczki, tak by było miejsce na życzenia. Ten akurat wycięłam przy użyciu wykrojnika firmy Spellbinder.